Witam Państwa serdecznie w drugim odcinku cyklu Budowa dioramy. Dzisiaj będziemy mówić o szutrowaniu toru. Tor malowaliśmy w zeszłym odcinku, już oba tory ładnie wyschły. Zostały przyklejone do półeczki, na której będzie ta nasza diorama, ta moja diorama. No i pozostało go zaszutrować. W sklepach dostępny jest szuter odpowiedniej skali. To jest skala H0, w której buduję dioramę i teoretycznie taki szuter powinien być tam na niej położony, ale ja jestem spośród tych modelarzy, którzy uważają, że akurat szuter powinien być ciut mniejszy, dlatego kupuję szuter w skali TT. Nie wiem, jakoś według mnie lepiej wygląda i lepiej się prezentuje niż ten, który teoretycznie w skali powinien pasować do tego toru. To jest akurat szary Spilit, tak? Polaka bodajże. Jak ktoś będzie potrzebować znać numer i tak dalej, to proszę napisać tam w komentarzu pytanie, to znajdę i wrzucę. Chociaż w opisie filmu będzie link do tego poradnika w wersji pisanej na moim blogu, który zrobiłem jakiś czas temu. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od wysypania odpowiedniej ilości szutru na środkową część toru, co znaczy słowo odpowiedni. Znaczy tyle, żeby go nie było za mało i żeby go nie było za dużo. No to już niestety, ale kwestia pewnego doświadczenia, które pozwoli Wam, tutaj widzieliście chyba łyżeczkę czy dwie tam dorzuciłem. Jeżeli damy za mało, no to potem będziemy musieli dosypywać w okienka, gdzie nam braknie. Chociaż to jest na pewno lepsze niż ta druga wersja, czyli jeżeli damy za dużo, to będziemy mieć kłopot, bo musimy po prostu palcem czy pędzelkiem usunąć nadmiar, a to jest dość kłopotliwe. Kolejnym etapem jest rozłożenie szutrów w okienka między podkładami, tak żeby się wszystkie kamyczki zmieściły i żeby nie leżały na podkładzie, żeby nie leżały w pobliżu śrub, imitacji śrub przytrzymujących szynę, albo żeby nie leżały na szynie. W modelarstwie jest to dość ważne, ponieważ pociągi czy wagony, które jeżdżą po tych torach, mogą mieć kłopot, jeżeli gdzieś tam się ten kamyczek znajdzie nie w odpowiednim miejscu i może dochodzić do wykolejeń modeli pociągów. W realu no różnie to bywa. Następna część pracy to jest podsypanie tej podsypki, czyli szutru na boczne okienka. W zależności od tego, jak wysoko tor mamy postawiony, tutaj to są tory stacyjne, czyli one są dość nisko względem gruntu. Na torach szlakowych ten nasyp kolejowy jest troszeczkę inny, tam tego szutru też wchodzi więcej. Tutaj nie trzeba dawać tego zbyt dużo i tutaj przesadzenie z ilością szutru też nie narobi nam kłopotów, bo w razie czego zawsze możemy odmieść część tego nadwyżkowego szutru na bok i się go pozbyć. Gorzej jest, jeżeli zasypiemy za dużo w środek toru. Następnym etapem będzie ustawianie pędzelkiem, oczyszczanie podkładów, dokładnie w to samo co w środku, formułowanie takiego delikatnego nasypku. Dzięki temu ten tor zaszutrowany wygląda tak jak na prawdziwej kolei. Praca jest dość przyjemna. Mnie zaszutrowanie tego kawałka toru zajęło około 20 minut. Tutaj film jest co nieco przyspieszony, żeby nie trwał tak długo. No i jest tor w zasadzie przygotowany do zalania go mieszanką wikolową. Ja używam tego, no zresztą każdy chyba klej typu wikol ma podobne właściwości i nie ma z nim problemu. Jakąś część, tutaj niestety nie powiem w jakich tam ilościach dokładnych jest ta mieszanka przygotowana. Ja to już robię na oko i tak na dobrą sprawę to nawet nie wiem, jakbym to miał tam pomierzyć. Jest jeden prosty sposób. Musimy rozcieńczyć wikol na tyle, żeby nie był lejący. Żeby nie był jak ciasto naleśnikowe, tylko raczej, żeby wyglądał i był jak mleko i dość łatwo wylatywał nam ze strzykawki, którą użyjemy. Musimy dokładnie rozmieszać klej z wodą. Ja używam ciepłej wody. No i tutaj jest taki mały tip konieczny, czyli odrobina płynu do naczyń. Dlaczego ten detergent akurat
Na szutrze tworzą się tak zwane napięcia powierzchniowe, tak? W fizyce się chyba to jakoś tak nazywa. I bez tego płynu do naczyń kropelka szutru nie wpłynie nam od razu w kamyczki do środka, tylko może się ustawić na powierzchni w formie takiej kropelki. I nie będzie chciała się, jakby to powiedzieć, wsiąknąć w szuter, a to jest konieczne, żeby ta mieszanka wikolowa, żeby nam wsiąkła w szuter. I płyn do naczyń temu pomaga. Na jakiej zasadzie? Nie mam pojęcia, to już by się trzeba było pytać jakiegoś chemika. Ktoś kiedyś na to wpadł w modelarstwie i tak już teraz chyba wszyscy używają właśnie w ten sposób. Jeszcze tam takie jakieś drobne poprawki, żeby tych kamyków nie było na podkładach, tak jak mówiłem, na szynie, żeby nie były, czy w jakimś takich miejscach, które mogłyby potem przeszkadzać. Tu co prawda to jest diorama. O, tak jak widzicie, teraz sprawdzam sobie, czy klej, ta mieszanka wikolowa wypływa nam w formie kropel i zakraplamy szuterek, który przygotowywaliśmy. 2 krople w okienko, czasami 3, to będzie widać. Jak już ta mieszanka wikolowa nam wychodzi delikatnie na szynę albo na powierzchnię, to już wiemy, że jest za dużo. Najlepiej jest, jeżeli nie będzie nam to po prostu wypływać. Część szutru może nam wypłynąć na pokłady i tak nam zaschnąć i będzie potem kłopot, bo trzeba będzie to oczyścić. Czyli zakraplamy przygotowany szuter mieszanką wikolową, odrobina wikolu, troszkę wody, forma mleka, kropelka płynu do naczyń i mamy tor zaszutrowany. Jeszcze możemy poprawić, tam gdzieś nam jakieś kamyczki z boku gdzieś wystają i tak dalej. Lepiej, żeby to ładnie to będzie wyglądać, jak będzie symetrycznie. Taka mieszanka musi wyschnąć gdzieś około 24 godzin. Ja czasami szybciej już zaczynam pracować, bo potem trzeba jeszcze ten tor w odpowiedni sposób przygotować pyłami. Czasami zaczynam pracę już szybciej, jak widzę, że kamyki się nie rozchodzą, ale najlepszym sposobem jest poczekać te 24 godziny, aż w pełni wyschnie. I po tych 24 godzinach jeszcze sprawdzić, czy gdzieś coś nie odpada, gdzieś się nie wysypuje, czy jest utwardzona dobrze powierzchnia i ewentualnie jeszcze tam kilkoma kroplami w jakichś miejscach ponawilżać i zostawić na kolejne parę godzin, żeby zaschło na kamień. Dźwięk musi być taki, jakbyśmy stukali w kamyk. No i to w zasadzie jest wszystko z szutrowania toru H0. Nie jest to jakaś trudna operacja, ale pamiętajcie o tym płynu do naczyń. Na zdjęciach za chwilę pokażę, jak taki tor po wyschnięciu będzie przygotowany. Tutaj jest szlak kolejowy lekko zardzewiały. Tutaj jest tor, na którym stoi zniszczona lokomotywa, jakiś stary. Tutaj też na jednej z dioram był właśnie odbarwiony już odpowiednio, potem już jeszcze dodana zieleń. Tutaj widać różnicę między torem szlakowym a torem takiej bocznicy, gdzie do fabryki jest coś przywożone. No i w ten sposób można potem już po wyschnięciu i po zagospodarowaniu okolic makiety zielenią tor odbarwić odpowiednimi pyłami. No i myślę, że to by było wszystko w tym poradniku. Szutrowanie torów. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.